Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym się z Państwem dzisiaj podzielić pewną opowieścią. Opowieścią o niezwykłym człowieku, który odmienił oblicze współczesnego biznesu. Blake Mycoskie, bo o nim mowa. Założyciel marki Tom's. Ale zacznijmy od początku. To było tuż przed wielkim kryzysem. Rok 2006. Blake Mycoskie miał 29 lat i był zmęczony pracą nad kolejnym biznesem. Potrzebował urlopu. Zaczynał już swój czwarty startup, który miał być żyłą złota dla młodego przedsiębiorcy. Wszystko szło całkiem nieźle z platformą Drivers at Direct, mającą pomagać w nauce jazdy samochodami hybrydowymi. Pracy miało być coraz więcej, więc jeśli urlop, to tylko teraz. Zabrał jeden plecak, buty na zmianę i wyjechał. Ale te wakacje potoczyły się zupełnie inaczej niż planował i diametralnie odmieniły jego podejście do życia, a w szczególności do biznesu. Blake pojechał do Argentyny. Miał całkowicie zanurzyć się w lokalnej kulturze. Miał uczyć się tanga, grać w polo i popijać Malbec, chodząc w popularnych tam butach Alpargata. Nic więcej, żadnego myślenia o pracy, o pieniądzach, o wspólnikach, o tym wszystkim, co zostawił za sobą w USA. Kilka dni przed odlotem spotkał przypadkiem pewną kobietę. Też była Amerykanką. Organizowała jakiś charytatywny marsz, żeby nazbierać butów dla argentyńskich dzieci. Taka zwykła rzecz. Opowiedziała mu o pewnym problemie. Otóż niesamowicie dużo tamtejszych dzieci nie miało butów. Chodziły boso. Niby nic wielkiego. Chłopaka coś jednak tknęło. Szybko postanowił zobaczyć problem na własne oczy. Przełożył powrót do domu, odwiedzał kolejne wioski. Takie położone z dala od wielkich miast, w których było pełno pędzących samochodów i turystów robiących sobie zdjęcia. To, co tam zobaczył, w tych wioskach, totalnie go zdruzgotało. Łzy same napływały mu do oczu. Czegoś takiego jeszcze nie widział. Co zobaczył? Zobaczył tłumy dzieci i ich bose stopy. Stopy pokryte ropiejącymi pęcherzami, pełne niezagojonych ran, strupów i wrzodów. Ran, do których z łatwością wdzierały się infekcje. Stopy, które krwawiły, bolały. A dzieci w tym wszystkim uśmiechały się do nieznajomego. Poruszony tym wszystkim, Amerykanin wściekł się na siebie. Muszę coś z tym zrobić, podjął postanowienie. Pierwsze, co przyszło mu do głowy, to fundacja. Taka instytucja, która będzie zbierać datki i fundować tym dzieciom buty. Albo dostawać buty od wielkich sieci handlowych. Albo jeszcze coś. Ale Blake szybko zrozumiał, co może być gorsze od chodzenia bez butów. To chodzenie na przykład w zbyt ciasnych butach. Ta kobieta, spotkana kilka dni wcześniej, uświadomiła mu coś bardzo ważnego. Otóż fundacje muszą polegać na łasce darczyńców. A ci dają to, czego im zbywa, czego mają w nadmiarze. Jeśli dostaniesz 100 par butów o numerze 32, to takie musisz wziąć. To nic, że któreś dziecko ma akurat stopę o rozmiarze 34. Ale dzieci cieszyły się na sam widok butów. Kończyło się to tym, że chodziły w zbyt małych lub w zbyt dużych butach, a darczyńca mógł się pozycjonować jako filantrop w ubogich krajach. Bo i tak coś z nadmiarem produkcji musiał zrobić. Zresztą z dnia na dzień każdy darczyńca może zacząć politykę kosztową i zwyczajnie się zmyć. A obudzone nadzieją dzieci pozostaną. Blake zrozumiał, że fundacja to kiepski pomysł. To nie to rozwiązanie, którego poszukiwał. Potrzeba było czegoś lepszego, czegoś stabilnego, czegoś, gdzie mógłby kontrolować dostawy i numery butów, tak żeby każde dziecko dostało takie buty, jakich potrzebuje. I olśniło go. For profit business. Dlaczego, pomyślał, nie stworzyć firmy, która będzie produkować buty? Firmy jak każda inna, działającej dla zysku, ale firmy, która za każdą sprzedaną parę butów przekaże drugą parę jednemu bosemu dziecku w Argentynie. I tak też zrobił. Na bazie argentyńskich butów Alpargata Blake zaczął produkować buty własnej koncepcji, przeznaczone na rynek amerykański. Tak powstał ten pomysł. Espadryle to rodzaj lekkiego obuwia z podeszwami plecionymi ze sznurka, włókna z juty lub plecionej trawy. Wierzch na ogół sporządza się z tkaniny. Prawdopodobnie buty te pochodzą z Hiszpanii. Ich nazwa wywodzi się z nazwy twardej trawy używanej do wyplatania lin. I tak powstała marka Tomorrow's Shoes, Tom's,
buty lepszego jutra. I wiecie co? Ludzie zakochali się w tej historii i w tych butach. Były stylowe, kolorowe, wygodne i trwałe. Potem jak zorganizował produkcję, dostawy i te wszystkie logistyczno-biznesowe aspekty, zaczął o tym opowiadać. Każdy kupował ten pomysł. Gdzie by się nie pojawił, przyjaciele sami zaczęli szukać dla niego kupców. Los Angeles Times od razu opublikował historię i misję firmy Toms. Koncepcja rozchodziła się z prędkością światła. Zamówienia zaczęły same spływać. Brzmi zbyt kolorowo? Może i tak, ale tak było. Choć nie zabrakło trudnych momentów. Po publikacji historii Toms w Los Angeles Times jednego dnia spłynęło ponad 2000 zamówień. Ilość par w magazynie 160. Obiecany termin dostawy 4 dni. Co zrobił Blake z tym problemem? Szybko zatrudnił kilku praktykantów, którzy w błyskawicznym tempie mieli zadzwonić albo wysłać maila do tych wszystkich klientów z przeprosinami, że tym razem ich buty dotrą nieco później. Kilka tygodni później. Klienci nie odeszli, tylko jeden zrezygnował z zamówienia. Pierwszego lata Toms sprzedał 10 000 par butów ze znikomym budżetem na reklamę. Do końca zaś roku 2012 firma Toms przekazała prawie 2 miliony butów dla dzieci z rozwijających się krajów całego świata. Idea Toms, co ważniejsze, przyciągnęła kolejne marki. W ten sposób klienci, znudzeni już akcjami charytatywnymi, mogą stać się darczyńcami, sami także zyskują coś dla siebie, oprócz moralnej satysfakcji. Chęć współpracy wyraził Ralph Lauren i zaczął produkować koszulki Polo Rugby Toms. Przy zakupie jednej koszulki druga trafiała do dziecka. Kiedy traktujesz dawanie, podkreśla Blake, jako integralną część działalności, twoi klienci stają się twoimi najlepszymi przedstawicielami. Przekonywał Blake na konferencji South by Southwest. Pamięta zaś, jak doświadczył tego po raz pierwszy. Na lotnisku Kennedy'ego czekał na odprawę, gdy zauważył kobietę w czerwonych butach Toms. Zapytał ją o nie. Ona mu odparła: nie wie pan? Toms. Chwytając go za ramię. To najwspanialsza firma na świecie. Kupujesz jedną parę butów, a drugą przekazują potrzebującemu dziecku. Jasny przekaz bije także z książki Majkowskiego Start Something That Matters. Stwórz coś istotnego. Jak mówi Blake. Chcę się podzielić wiedzą, jaką zdobyłem podczas prowadzenia Toms i od wspaniałej grupy współpracowników i wolontariuszy, których spotkałem i którym tak wiele zawdzięczam. W książce opowiadam zarówno ich historię, jak i swoją, po to, by was zainspirować do stworzenia czegoś istotnego. Połowa zysków ze sprzedaży tej książki wesprze innych poprzez fundację Start Something That Matters. Jak mówi Blake, marzę, że stanie się to inspiracją dla tych, którzy chcą mieć pozytywny wpływ na świat. Do mnie dotarły buty kilka chwil temu. Buty Toms, wygodne, a co ważniejsze, jestem pewna, że w momencie, w którym ja kupiłam jedną parę, jedna para trafiła do kogoś potrzebującego w najodleglejszych zakątkach świata. Dlatego zachęcam do zapoznania się z marką, ale przede wszystkim z tą niezwykłą historią Blake'a Majkowskiego. Jak brzmi hasło reklamowe firmy Toms? With every pair you purchase, Toms will give a pair of shoes to a child in need. Czyli one for one. Serdecznie dziękuję za uwagę i zachęcam do działania.